Kilka razy opowiadałem, w związku z tym mam nadzieję, że również pewne nowe rzeczy, w szczególności pod koniec prezentacji, będę chciał powiedzieć i rzeczywiście będę mówił o wymuszonym uwolnieniu energii z jądrowych stanów izomerycznych w wyniku oddziaływania jon atom. To jest plan prezentacji, więc po krótkim wstępie opowiem może też troszeczkę historii badań nad depopulacją stanów izomerycznych. Opowiem też o eksperymencie potwierdzającym uwolnienie energii z izomeru molibdenu 93. I właśnie te dwa ostatnie punkty to są te nowe punkty w stosunku do tych prezentacji, które miałem do tej pory. Opowiem o przewidywaniach teoretycznych, o pracy, która się ukazała w 2019 roku. Przewidywania przeprowadzone przez grupę niemieckich teoretyków z Heidelbergu. No i na sam koniec chciałbym zrobić podsumowanie i opowiedzieć o trwających badaniach i o tych, które planujemy w najbliższym czasie. Tu Państwo widzą wizję artystyczną procesu, o którym będę mówił, a zatem mamy elektron, czyli elektron łapany jest na dostępny, niezapełniony orbital elektronowy i w wyniku tego może dojść do wzbudzenia jądra atomowego, które później deekscytuje, na przykład poprzez emisję kwantów gamma. Króciutkie wprowadzenie dotyczące stanów izomerycznych, które definiuje się jako metastabilne kwantowe stany jądrowe, które mają zdolność do magazynowania dość dużych ilości energii przez relatywnie długi okres czasu. Izomery najczęściej powstają na skutek pewnej przeszkody w sekwencji rozpadów wzbudzonych stanów jądrowych, czyli inaczej mówiąc pułapkowania. I rozróżniamy trzy główne pułapkowania stanów jądrowych, mianowicie jest to pułapkowanie kształtu, pułapkowanie spinu i związane z pułapkowaniem spinu pułapkowanie wartości K, czyli wartości projekcji spinu jądrowego na oś symetrii jądra. No jeżeli chodzi o pułapkowanie kształtu, to tutaj jest próba schematycznej reprezentacji takiej pułapki, a zatem jeżeli wykreślimy energię stanów jądrowych w funkcji wydłużenia, takiej funkcji zmiany kształtu danego jądra atomowego, no to dla pewnych egzotycznych kształtów, tak, jądra atomowego, rozpad jądrowy, sekwencja rozpadów jądrowych, które zachodzą, może w którymś momencie napotkać na trudność i zmiana, rozpad jądrowy wymaga tak dużej zmiany kształtu jądra atomowego, że jądro atomowe niejako jest uwięzione w pułapce. Przykład takiego izomeru to jest jeden z izomerów w Ameryku 242. Tam są tak naprawdę dwa stany izomeryczne i tu mówimy o stanie izomerycznym, który ma energię wzbudzenia 2,2 MeV, a rozpada się z czasem 14 milisekund i spin tego stanu nie jest do końca znany. Przewiduje się, że to jest albo 2+, albo 3-. Drugie pułapkowanie to jest pułapkowanie spinowe i to pułapkowanie można powiedzieć, że ono jest, może być znacznie silniejsze niż pułapkowanie kształtu. No i znowu, jeżeli wykreślimy sobie funkcję energii i stanów jądrowych, funkcji spinu, no to w którymś momencie jądro atomowe, które rozpada się w pewnej sekwencji, napotyka na trudność związaną z tym, że przejście do kolejnego stanu jądrowego wymaga bardzo dużej zmiany spinu. W związku z tym nie ma zachowanych tych praw rozpadu i jądro wtedy też może, niejako ten rozpad stanów jądrowych może się w którymś momencie zatrzymać. Tutaj przykładem takiego izomeru jest tantal 180. Warto zwrócić uwagę, że to jest czas rozpadu tego izomeru jest 10 do 15 lat. Jest to czas, który jest dłuższy od czasu wszechświata. W związku z tym jest to jedyny naturalny izomer, który występuje we wszechświecie. To, co jest ciekawe, to ciągle nowe limity tego czasu rozpadu tego izomeru pojawiają się w literaturze. No i wreszcie mamy to pułapkowanie związane z
wartością projekcji spinu jądrowego na oś symetrii. No i tutaj analogicznie jak w przypadku pułapek spinowych, sekwencja rozpadów jądrowych może napotkać na przeszkodę i jądro atomowe niejako będzie uwięzione w tym stanie izomerycznym. I na końcu właściwie taka podsumowanie tych wszystkich pułapek izomerycznych. Znowu, jeżeli wykreślimy energię w funkcji spinu, no to mniej więcej możemy zobaczyć, gdzie te kolejne izomery plasują się, prawda, na takiej mapie. Więc widać, że izomery związane z pułapkowaniem kształtu to są izomery raczej o niskim spinie i stosunkowo dużej energii. Jeżeli chodzi o pułapkowanie spinu, no to najczęściej to jest w okolicach linii IRAS, czyli stosunkowo duże spiny i raczej nieco mniejsze energie, no i pułapki związane z projekcją spinu jądrowego na osi symetrii znajdują się gdzieś pomiędzy. Przykładem jeszcze takiego pułapkowania stanu izomerycznego ze względu na projekcję spinu jądrowego jest Hafn 180. To jest izomer, który jest w stanie wzbudzonym o energii 1,1 MeV i rozpada się z czasem 5,5 godziny. No, proszę Państwa, króciutko o motywacji, dlaczego warto nadal zajmować się stanami izomerycznymi. No i motywacja jest jakby na dwóch poziomach. Pierwszy poziom to są badania podstawowe i to są stany izomeryczne umożliwiają badanie właściwości egzotycznych struktur jądrowych, właśnie w szczególności związane z egzotycznymi kształtami. Jest również aspekt związany z astrofizyką, o tym jeszcze będę za chwilkę mówił. No i jest aspekt aplikacyjny, związany z poszukiwaniem nowych form magazynowania i uwalniania energii. I z tego punktu widzenia szczególnie interesująca wydaje się klasa izomerów, charakteryzujących się wysoką energią wzbudzenia i długim czasem rozpadu. No i teraz, jeżeli popatrzymy na mapę nuklidów, no to może słabo to widać, ale takie czarne punkciki reprezentują izomery o czasach życia spełniających właśnie te kryteria, czyli o czasach życia dłuższych niż 1 godzina i energii wzbudzeń większa niż 1 megaelektronów. No i z czego biorą się te parametry? Oczywiście z tego, że jeżeli chcemy magazynować energię, to chcemy mieć możliwość magazynowania dużych ilości energii, dlatego jest ten warunek, że izomery te powinny mieć tą energię wzbudzenia większą niż 1 megaelektronów. No i również czas życia nie powinien być krótki, bo wtedy no, jest to słaba bateria, która niejako by przeciekała, prawda? W związku z tym chcemy, żeby ten czas życia był co najmniej 1 godzina. Okazuje się, że znalezienie obu tych prawda, parametrów w izomerach nie jest częste i właśnie tylko tych kilka czy kilkanaście punktów spełnia te kryteria. Teraz dwa słowa może na temat wytwarzania stanów izomerycznych. Stany izomeryczne mogą powstawać w sposób naturalny w warunkach plazmy astrofizycznej, mogą powstawać w reaktorach jądrowych, mogą również powstawać w akceleratorach, w szczególności w akceleratorach ciężkich jonów. No i w przypadku oddziaływania ciężkich jonów z tarczą mamy te 3 rodzaje oddziaływań. No i szczególnie interesująca wydaje się reakcja pełnej fuzji i wyparowania, bo ta reakcja prowadzi do najbardziej efektywnego sposobu produkcji stanów izomerycznych. No i tu Państwo widzą przykład akceleratora liniowego, na którym my właśnie prowadziliśmy nasz eksperyment, gdzie w ten sposób właśnie produkowaliśmy stany izomeryczne. Zanim jeszcze powiemy o wymuszonym uwalnianiu energii z jądrowych stanów izomerycznych, no, warto przypomnieć, w jaki sposób w ogóle stany izomeryczne się rozpadają. No i rozpadają się z grubsza tak samo jak stany jądrowe, z tą różnicą, że rozpadają się wolniej. W związku z tym deekscytują poprzez rozpad gamma lub konwersję wewnętrzną. Intensywność przejść gamma szybko maleje ze wzrostem multipolowości, natomiast intensywność rozpadu przez konwersję wewnętrzną zależy od liczby atomowej. Im większa liczba atomowa, tym ten proces konwersji wewnętrznej silniejszej, od powłoki elektronowej. Tu najczęściej jest tak, że im powłoka elektronowa bardziej wewnętrzna, tym ten rozpad jest
tym ten rozpad jest też silniejszy. No i wreszcie od multipolowości. I widzą Państwo, że w przeciwieństwie do rozpadów gamma ta intensywność współczynników konwersji rośnie z multipolowością i to rośnie o rzędy wielkości. No, to jest wzięte z Atomic Data i widzą Państwo, że tutaj im wyższa multipolowość, tym wyższa intensywność przejść konwersji wewnętrznych. Widać również dość silną zależność, że im mniejsza energia przejścia, tym silniejszy efekt konwersji wewnętrznej. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć krótko o wymuszonym uwalnianiu energii z izomerów w warunkach astrofizycznych. W warunkach astrofizycznych oprócz tego, że stany izomeryczne mogą się rozpadać i intensywność tych przejść również jest modyfikowana właśnie ze względu na parametry plazmy, które w warunkach astrofizycznych występują. W związku z tym wtedy te intensywności też ulegają zaburzeniu, ale mamy również proces odwrotny, to znaczy nie tylko plazma astrofizyczna może przyspieszać rozpad jądra atomowego, ale również odwrotnie, to znaczy może pompować pewne stany wzbudzone, w szczególności może pompować stany izomeryczne. No i teraz, czyli jakby podsumowując, można powiedzieć, że środowisko plazmy astrofizycznej może powodować wzbudzenia, w szczególności długożyciowych stanów izomerycznych, do stanów krótkożyciowych i w ten sposób redukować występowanie danych izotopów we wszechświecie. I tu widzą Państwo przykładowe obliczenia teoretyczne wykonane dla ReNu-186, dla plazmy astrofizycznej w funkcji temperatury. Prawda? I widać, że jeżeli popatrzymy na wymuszone uwalnianie energii ze stanu izomerycznego do stanu podstawowego, to jest ta czerwona linia, no to widać, że maksimum tej depopulacji zachodzi dla temperatury elektronowej około 5 keV. Ale widać również, że proces odwrotny nie jest zaniedbywany, że wraz ze wzrostem temperatury również jakby stan podstawowy może być pompowany do stanu izomerycznego. Niemniej jednak, jeżeli byśmy wycałkowali po tej temperaturze elektronowej, to widać, że raczej w warunkach plazmy astrofizycznej ta depopulacja jest silniejsza niż pompowanie, a zatem to powinno powodować, że tych stanów izomerycznych akurat dla ReNu-186 w warunkach plazmy astrofizycznej będzie mniej. No i proszę Państwa, od wymuszonej depopulacji stanów izomerycznych w warunkach astrofizycznych przechodzimy do warunków laboratoryjnych i jeżeli chodzi o depopulację stanów izomerycznych, to obserwowano w kilku procesach fizycznych. Jednym to było fotowzbudzenie. Właśnie obserwowano to dla tantalu 180. To jest ten izomer, który ma ten czas życia tak dramatycznie długi, prawda, 10 do 15 lat. Stan izomeryczny to jest 9 minus, z niewielką stosunkowo energią wzbudzenia 75 keV. No i dla tego stanu obserwowano fotowzbudzenie, inaczej mówiąc bombardowanie wiązką gamma o energii od 1 megaelektronowo w górę powodowało wzbudzenie tych stanów izomerycznych, a następnie rozpad do stanu podstawowego, co prezentuje ten wykres. Widać, że ta depopulacja jest tym silniejsza, im większa jest energia wiązki gamma. Depopulację w tantalu 180 obserwowano również w wyniku procesu wzbudzenia kolomowskiego. Tarczę tantalu 180 bombardowano jonami siarki o energii 70-130 MeV i również obserwowano depopulację tych stanów izomerycznych. No, teraz dlaczego ten układ tantalu 180 nie jest dobrym kandydatem do zastosowań aplikacyjnych jako baterie jądrowe? Wynika to po pierwsze z tego, znaczy jeden parametr ma bardzo dobry, ma bardzo długi czas życia, w związku z tym jako bateria wydaje się, że to jest coś, co jest oczekiwane. Natomiast energia wzbudzenia jest stosunkowo mała, 75,3 keV.
Ale ten parametr nawet można by powiedzieć, że byłby akceptowany z punktu widzenia baterii jądrowych, bo jeśli byśmy wyprodukowali dużo, prawda, tych stanów izomerycznych, to można by zaakceptować tą niską energię wzbudzenia, bo byśmy nadrabiali ilością tą niską energię wzbudzenia. Natomiast to, co jest niesprzyjające i co jest jakby dyskwalifikujące dla tego układu, to jest to, że pierwsze stany pośredniczące, przez które możemy rozładowywać, leżą bardzo wysoko, prawda? Szacuje się między 500 a 1000 keV. A zatem, żeby rozładować ten stan, tak naprawdę trzeba dostarczać więcej energii, niż on jest w stanie zmagazynować. Tak? No i w związku z tym jakby od wielu lat ludzie poszukiwali innych procesów wzbudzenia, nie tylko związanych z fotoabsorpcją i nie tylko związanych ze wzbudzeniem kulumbowskim. I w roku 1976 rosyjscy teoretycy po raz pierwszy sformułowali przewidywania dotyczące istnienia procesu odwrotnego do procesu konwersji wewnętrznej, czyli procesu NEC, po angielsku być może należy pisać NIC, w szczególności dotyczącego wzbudzeń stanów izomerycznych. To też należy podkreślić, że to, co zaproponowali Goldajski i Namiot, nie dotyczyło stanów izomerycznych, dotyczyło tylko próby wzbudzenia stanu jądrowego w wyniku wychwytu elektronu, swobodnego bądź starczy, do niezapełnionego orbitalu elektronowego. W wyniku takiego wychwytu może dojść do emisji wirtualnego fotonu gamma, który oddziałując jądrem atomowym może go wzbudzić. W szczególności może wzbudzić również ten stan izomeryczny. To, co zaproponowali Goldański i Namiot, to było przeprowadzenie procesu wzbudzenia jądra atomowego w środowisku plazmy laserowej. Oni rozważali plazmę, w tamtych czasach jeszcze badania związane z plazmą laserową były na zupełnie innym poziomie niż obecnie, w związku z tym rozpatrywali stosunkowo niskie temperatury temperatury elektronowe między 10 a 100 elektronowoltów z gęstością elektronową 10 do 24 i myśleli o użyciu po prostu jądra atomowego 235 i o wzbudzeniu tego jądra właśnie w tych warunkach plazmy laserowej do stanu 1,2+. Czy ja mogę mieć pytanie? Tak, bardzo proszę. Jeżeli mógłby Pan poprzedni slajd pokazać. O właśnie. Jeżeli dobrze go rozumiem, to najpierw atom musi zostać zjonizowany, żeby było w ogóle jakiekolwiek miejsce na powłoce K, prawda? I żeby w ogóle taki proces był możliwy. W związku z tym to jest jedna sprawa, a druga, przepraszam za to, że nie znam tych spraw. Dlaczego niby ten elektron, który w końcu na tej powłoce K w najlepszym wypadku ma kilkadziesiąt kiloelektronowoltów, ma powodować jakieś znaczące wzbudzenie jądra atomowego? Znaczy to są oczywiście dwa fundamentalne pytania, panie profesorze, tak? Więc pierwsze, to jest, chcę powiedzieć, że to jest schematyczne przedstawienie tylko procesu NEC, prawda? To, że tu jest wybrana powłoka K, to jest tylko po to, że to jest jakby schemat. Ten wychwyt może następować do dowolnej innej powłoki. Oczywiście warunek konieczny do procesu wychwytu elektronu do powłoki atomowej jest to, że atom musi być zjonizowany, prawda? Czemu w takim razie nie jest bardzo atomy z wyższych powłok już? Atomy z wyższych powłok mogą spadać niezależnie, natomiast chodzi o to, że wychwyt elektronu może powodować wzbudzenie jądra atomowego. I teraz dlaczego może powodować wzbudzenie jądra atomowego? Ponieważ zgodnie z prawami fizyki kwantowej, skoro mamy proces konwersji wewnętrznej, a zatem jeżeli deekscytacja jądra atomowego prowadzi do wyrzucenia elektronu z neutralnego atomu, to proces odwrotny polega na tym, że mamy wychwyt elektronu do powłoki atomowej i pewne prawdopodobieństwo, że w wyniku emisji fotonu wirtualnego dojdzie do wzbudzenia jądra atomowego. Inaczej mówiąc, proces NEC jest procesem odwrotnym do procesu konwersji wewnętrznej. To oznacza, że ten spławkowany elektron musi mieć jakąś funkcję falową bardzo w energii rozmytą,
żeby to było w ogóle. Oczywiście, ponieważ w tym momencie deekscytacja jądra atomowego łatwiej może wyrzucić elektron z powłoki niż proces odwrotny. I to wynika dokładnie z tego, co pan profesor mówi, że są różne szerokości tych stanów. Inaczej mówiąc, wąskim stanem jądrowym łatwiej trafić w szeroki stan elektronowy, dlatego konwersja wewnętrzna jest silnym procesem, natomiast proces odwrotny jest procesem znacznie słabszym, bo trzeba szerokim procesem atomowym trafić w wąski stan jądrowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze, Sławku, odpowiadając na twoje pytanie, dlaczego nie spadną elektrony z wyższych powłok, oczywiście mogą spadać. I oczywiście jest to jakby inny kanał, który też można rozpatrywać, tak? I ludzie rzeczywiście rozpatrują takie procesy, że można próbować wzbudzić jądro atomowe w wyniku przejść elektronowych w atomie, natomiast to nie jest tematem mojej dzisiejszej prezentacji. Wydawało mi się, że szybciej spadają następne niż cokolwiek możemy tylko, że w przypadku spadku nieco trudniej jest uzyskać warunki rezonansowe, o czym będę za chwilkę mówił, prawda? Dlatego, że znowu musimy teraz z energią przejścia lub energią wychwytu trafić dokładnie w energię wzbudzenia stanu jądrowego. No? Dobrze, no i proszę Państwa, w latach 79-92 przeprowadzono serię eksperymentów i rachunków, w których próbowano zaobserwować wzbudzenie, tu jeszcze nie mówię o stanach izomerycznych, tylko wzbudzenie stanu podstawowego jądra uranu-235 do jego pierwszego stanu izomerycznego 77 elektronowoltów. No i pokazano, właściwie we wszystkich tych pracach pokazano jedynie limit na wzbudzenie, czyli inaczej mówiąc, wszystkie te eksperymenty zakończyły się porażką. Żaden z nich nie zaobserwował wzbudzenia stanu podstawowego w jądrze 235 w tych warunkach tej plazmy laserowej, którą tutaj Państwo widzą. Jeden eksperyment również przeprowadzono dla wiązki elektronów o energii 500 kV. No i Hurston i Sherring w roku 1999 pokazali, że dla plazmy o temperaturze 100 elektronowoltów i 20 elektronowoltów proces NEC rzeczywiście jest bardzo słaby. Jest znacznie słabszy od procesu tego właśnie NET związanego z przejściami atomowymi. Jest może nieco silniejszy niż wzbudzenie jądra w wyniku nieelastycznego rozpraszania i jest również słabszy od wzbudzania jądra atomowego w wyniku bombardowania elektronami o 500 kewach. W każdym razie wszystkie te procesy wydawały się zbyt słabe, żeby je zaobserwować. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że te szacunki tutaj dla przejść atomowych rozpościerają się o kilka rzędów wielkości, prawda? I to wynika z tego, że jest pewna trudność w szacunkach teoretycznych tego typu procesów i o tym też jeszcze będę za chwilkę mówił. Kolejną próbą obserwacji procesu NEC, miała miejsce w Ganil na spektrometrze LISE. To był początek lat 2000 i tu mają Państwo schemat tego eksperymentu. Otóż próbowano obserwować wzbudzenie stanu podstawowego jądra żelaza 57 do pierwszego stanu wzbudzonego 3,2. O energii energii 14,4 kepry z czasem rozpadu 98 nanosekund. I schemat eksperymentu był bardzo ciekawy, mianowicie jony całkowicie obdarte z elektronów wprowadzano do kryształu krzemu, gdzie spodziewano się wychwytu, prawda? Czyli mieliśmy jon 26+, po wychwycie ten jon powinien znajdować się w stanie ładunkowym 25+, czyli jon z jednym, z pojedynczym elektronem. No ale teraz oczywiście mamy tak naprawdę dwa główne kanały takiego wychwytu, mianowicie wychwyt radiacyjny
No właśnie lub wychwyt powodujący wzbudzenie jądra atomowego. No i tutaj Morel i inni bardzo fajnie wymyślili, w jaki sposób odróżnić te procesy, prawda? No i odróżnić je można w następujący sposób, to znaczy jeżeli jon, który tutaj pojawia się z jednym elektronem, no, został złapany w wyniku radiacyjnego wychwytu, no to został wyemitowany rzeczywisty foton, który uciekł. Natomiast jeżeli mielibyśmy do czynienia z procesem NEC, to w wyniku wychwytu elektronu jednocześnie jądro powinno być wzbudzone. Skoro tak, to ten jon, który porusza się tutaj na odległości 5 i 6 mew, powinien deekscytować z tym czasem 98 nanosekund poprzez konwersję wewnętrzną, czyli niejako powinien go ten elektron na nowo wyrzucić. I w związku z tym powinien wrócić do tego stanu 26+. Niestety, mimo że pomysł był niezwykle ciekawy Francuzów, w jaki sposób to zaobserwować, nie zaobserwowano tego eksperymentu. Już nie będę wchodził w szczegóły dlaczego, w każdym razie mimo bardzo ciekawego schematu eksperymentalnego ta próba nie zakończyła się sukcesem. Mogę mieć pytanie? Tak, bardzo proszę. A żelazo 57 to jest jądro mauerowskie. I te 14,4 to jest typowa energia emitowana w takim jądrze. Wydaje mi się, że no, ktoś prowadził eksperymenty, żeby zobaczyć, co wynika z takiego przejścia. Czy tylko fotony są wyrzucane, czy jeszcze cokolwiek. Albo znowu czegoś tam nie rozumiem fundamentalnego. Znaczy, eksperyment był dedykowany temu, żeby zaobserwować proces NEC. Tak? W związku z tym, jak rozumiem, być może przy okazji był inny cel tego eksperymentu, natomiast no, ja referuję tylko to, co dotyczy procesu NEC, prawda? I ten proces NEC byłby zaobserwowany, jeżeli widzielibyśmy, że wylatują stąd jony o ładunku 25+, po czym, prawda, będąc w próżni, niejako z powrotem wracają do stanu 26+. I tego nie zaobserwowano. Okej, chyba rozumiem. Kolejne rozważania procesu NEC dotyczyły już właśnie stanów izomerycznych i no, te rozważania pojawiały się już wcześniej, ale właściwie takie, można powiedzieć, pionierskie były w roku 2002, gdzie Zadernowski i Jeff Carroll rozważali właśnie uwolnienie energii ze stanów izomerycznych w izomerze 242 Ameryk. To jest inny stan izomeryczny niż ten, który prezentowałem na samym początku, bo to jest stan izomeryczny, który jest zaledwie 48,6 kV powyżej stanu podstawowego i czas życia tego stanu izomerycznego to jest 141 lat. No i to, co pokazali ci teoretycy, no to znowu pokazali, że proces NEC jest bardzo słaby, prawda? Tutaj mamy przekroje czynne w Barnach to było 10 do minus 15, tak? A zatem wszystkie inne kanały wzbudzenia stanu izomerycznego w Ameryku 242 wydawały się znacznie silniejsze. Łącznie ze wzbudzeniem kulumbowskim, które było rzędu 10 do minus 5, 10 do minus 6 bar, prawda? Odpowiednio dla energii protonów 1 mewa i 10 mew. No i właściwie to była taka bardzo pesymistyczna praca, jeżeli chodzi o NEC, bo wydawało się, że to no, z tak słabym, z tak małym przekrojem czynnym właściwie uniemożliwia obserwację eksperymentalną procesu NEC. Ale w roku 2017 grupa niemieckich fizyków teoretycznych z Heidelbergu z Adrianą Palfy pokazali, że proces NEC może być procesem znacznie bardziej efektywnym niż sądzono przedtem, oczywiście przy zapewnieniu odpowiednich warunków jądrowych. I to, na co na początku proszę zwrócić uwagę, to jest wyliczona przez nich siła rezonansowa, czyli to jest 3,6 razy 10 do minus 3. Proszę zwrócić uwagę, że wcześniejsze szacowania były 15 rzędów mniejsze, prawda? Tu mamy 10 do minus 18, tu mamy 10 do minus 3. W tej pracy również pojawił się izomer molibdenu 93, no, gdzie również pokazano, że ta siła rezonansowa dla procesu wzbudzenia jądra atomowego
w wyniku wychwytu elektronu jest znacznie większa niż pierwotnie sądzono. No, proszę Państwa, w związku z tym jakby temat procesu NEC wrócił na nowo i w roku 2012 Karamian i Karol jako pierwsi zaproponowali jakościowy schemat eksperymentu. Mamy wiązkę pierwotną ciężkich jonów. W pierwszej tarczy produkujemy wysokospinowe stany jądrowe, tak żeby one mogły później w drodze pomiędzy pierwszą tarczą a drugą rozpaść się i zasilić stan izomeryczny. Jeżeli tutaj nastąpi produkcja, zasilanie stanu izomerycznego, to chcemy ten jon doprowadzić do drugiej tarczy, do tarczy, którą możemy nazywać tarczą rezonansową, w której chcemy obserwować ten proces NEC. Czyli pomysł Karamiana i Karola był taki, że nie łączmy wszystkiego w jednej tarczy, tylko spróbujmy rozdzielić w czasie i w przestrzeni dwa procesy. Najpierw produkcję stanów wysokospinowych, później pomiędzy dwiema tarczami zasilanie stanu izomerycznego i dopiero w samej końcowej tarczy spróbujmy obserwować proces NEC. Oczywiście to, co się dzieje, prawda, już w tarczy rezonansowej, to w funkcji energii zaczyna spadać stan ładunkowy. A zatem niejako można powiedzieć, że całkujemy po wszystkich stanach ładunkowych i po wszystkich energiach. W związku z tym też zwiększamy prawdopodobieństwo obserwacji takiego procesu. Oni rozważali znowu dwa stany izomeryczne, molibden 93 i amerik 242. Z oczywistych powodów molibden 93 w warunkach akceleratorów ciężkich jonów jest łatwiejszy w produkcji i dlatego w kolejnych badaniach zdecydowaliśmy się zająć izomerem molibdenu 93. Nasza współpraca z grupą amerykańską rozpoczęła się w roku 2014. No i ta współpraca rozpoczęła się od razu od tego, że zaczęliśmy przygotowywać eksperyment, tak, którego celem była obserwacja procesu NEC dla izomeru 93. Jądro molibdenu 93 posiada stan izomeryczny, to jest ten stan 21,2 z okresem połowicznego zaniku niemal 7 godzin. Stan izomeryczny 21,2 może być populowany w wyniku oddziaływania jon atom zarówno bezpośrednio, jak również poprzez zasilanie z wyższych stanów, które mogą być w takiej reakcji wytworzone. I tu Państwo widzą te stany wysokospinowe, które bardzo szybko, czyli z czasami pikosekundowymi, mogą zasilać ten stan izomeryczny 21,2. I w tej sekwencji rozpadów proszę zwrócić uwagę, że jeżeli nastąpi to ostatnie przejście, czyli ze stanu 25,2 do 21,2, niejako rozpad tych stanów jądrowych zostaje zamrożony. Prawda? I żeby rozpady mogły być kontynuowane do stanu podstawowego, potrzebne jest niejako wyrzucenie, prawda? Czyli wzbudzenie tego stanu i przeprowadzenie na inną gałąź rozpadu, tak żeby stany jądrowe mogły rozpaść się do stanu podstawowego w jądrze molibdenu 93. No i żeby to mogło nastąpić, to stan izomeryczny, który tutaj jest w powiększeniu przedstawiony, to jest ten stan 21,2, musi być wzbudzony do jakiegoś stanu pośredniczącego. No i tutaj jądro molibdenu 93 posiada taki stan pośredniczący i co ważne, leżący zaledwie 4,8 kewy powyżej stanu izomerycznego. A zatem to stwarza bardzo dobre warunki do tego, że takie wzbudzenie może zachodzić. Co więcej, ten stan 17,2 niemal natychmiast z okresem połowicznego zaniku 3,5 sekundy rozpada się do stanu podstawowego w sekwencji tych przejść 268, 685 i tu jest trzecie przejście 1478 kew. I to jednoznacznie pokazało, że jeżeli w eksperymencie zobaczymy zasilanie stanu izomerycznego i jednocześnie przejścia 268, to one nigdy nie będą możliwe bez tego procesu wzbudzenia, czyli bez procesu depopulacji stanu izomerycznego. W kolejnym kroku dokonaliśmy wyboru potencjalnych wiązek. Rozważaliśmy kilka, ale w końcu wybór padł na wiązkę cyrkonu,
i na tarczę litu. I wynika to z tego, że w takiej reakcji, tu widzą Państwo przekroje czynne na produkcję stanów wysokospinowych, to jest ta czarna linia, no i widać, że maksimum produkcji tych stanów wysokospinowych przypada na około 7 MeV na nukleon. To zostało potwierdzone w niezależnym eksperymencie wykonanym w Australii, co prawda w odwrotnej kinematyce, czyli jony litu bombardowały cyrkon i obserwowano zasilanie stanu izomerycznego w molibdenie i to potwierdziło, że maksimum produkcji jest w okolicach 7 MeV na nukleon. Oczywiście to, co było ważne, to, że w pierwszej tarczy chcemy mieć maksymalną produkcję stanów izomerycznych, natomiast w drugiej tarczy chcemy, żeby tej produkcji było jak najmniej. Dlatego, że jeżeli mamy produkcję zarówno w pierwszej, jak i w drugiej tarczy, no to produkcja ta wtórna stanów izomerycznych w molibdenie 93 utrudnia wszystkie warunki koincydencyjne. Tak? No, okazało się, że nie jest idealnie, bo tu był spadek poniżej tej energii w okolicach 7,5 MeV, a później pojawia się drugi pik. To nieco utrudniało analizę danych w eksperymencie, ale no, powiększało jedynie błąd, natomiast ciągle ta analiza była możliwa, jeżeli chodzi o właśnie produkcję wtórną stanów izomerycznych. No, Państwo już o samym eksperymencie. Eksperyment przeprowadzono na liniowym akceleratorze ciężkich jonów w argon. Użyto wiązki cyrkonu o energii 840 MeV, to jest mniej więcej energia 9,3 MeV na nukleon, prawda? Więc jak popatrzymy, to rzeczywiście no, tą produkcję zaczynaliśmy tutaj tak, żeby możliwie efektywnie produkować te stany wysokospinowe. Mieliśmy około 6 razy 10 do 8 jonów na sekundę oraz tarczę tą pierwszą do produkcji naturalnego litu o głębokości 1,55 mg na centymetr kwadrat. No i proszę Państwa, po wyprodukowaniu stanów wysokospinowych w tym obszarze stany wysokospinowe zasilają stan izomeryczny. No i założenie jest takie, że w momencie, kiedy ten stan izomeryczny dociera do drugiej tarczy, no to tutaj spodziewamy się obserwacji procesu NEP. Żebyśmy mogli takiej obserwacji się spodziewać, należało bardzo starannie przewidzieć warunki rezonansowe. I przewidzenie warunków rezonansowych właśnie sprowadza się do tego, że trzeba było wyliczyć wszystkie możliwe energie kinetyczne, przy których wychwyt do właśnie powłoki N czy do powłoki M zapewni atomowe warunki do tego, żeby proces NEC obserwować. To, co warto podkreślić, że w tarczach rezonansowych, czyli w tej tarczy tutaj, jądra będące już w stanie izomerycznym tracą swoją energię kinetyczną oraz zmniejszają swój stan ładunkowy. I to Państwo widzą właśnie na tych wykresach. Tu mamy zależność średniego ładunku jonu, czyli to są jony, to jest molibden 42, prawda? Czyli jakby był 42+, to by oznaczało, że jest całkowicie zjonizowany. 32+ oznacza, że ma 10 elektronów, prawda? I teraz tu mamy odwróconą skalę energii, w związku z tym jon im bardziej penetruje tą tarczę rezonansową, traci energię i jednocześnie chwyta coraz więcej elektronów, prawda? Tak naprawdę proces chwytania i jonizacji odbywa się w pewnej równowadze, to znaczy jeżeli przechodzimy z tej energii do tej, to nie oznacza, że nastąpił tylko jeden wychwyt, to raczej należy sobie wyobrazić, że nastąpiło wiele wychwytów i wiele jonizacji, a w międzyczasie, prawda, ten średni ładunek spadł o 1. Tak? Więc jest to mnogość tych procesów wychwytu i jonizacji. Te warunki rezonansowe oznaczają tyle, że ten średni stan ładunkowy musi przeciąć się z tymi kropkami, prawda? Oczywiście z pewną dokładnością. Dlatego, że jeżeli mamy tutaj warunki rezonansowe, no to widać, że one zachodzą dla jonu 36, ale nasz jon już średnio ma ładunek 33, a zatem potencjalnie może zajść proces wychwytu, ale de facto w rzeczywistości nie, ponieważ ten jon już ma za dużo elektronów, więc ten warunek rezonansowy, mimo że teoretycznie dostępny, to tak naprawdę nie może zajść. Jeżeli chodzi o tarczę, to no, bardzo starannie je przygotowaliśmy i nawet modyfikowaliśmy w trakcie eksperymentu. W pierwszej tarczy teraz wiązka leci z tej strony, prawda? Więc mamy wiązkę jonów cyrkonu 90. W
pierwszej tarczy litowej mamy produkcję stanów wysokospinowych, tu mamy zasilanie stanu izomerycznego, wreszcie mamy tarczę węglową, w której spodziewamy się obserwować proces NEC, no i na końcu mamy beam stopper, tarczę ołowianą. Proszę Państwa, wybór tych wszystkich tarcz, grubości w szczególności i materiałów, które one były zbudowane, no, zajął nam trochę czasu. Z jednej strony chcielibyśmy mieć maksymalnie grubą tarczę, prawda, żeby produkcję stanów tych wysokospinowych, a poza tym zasilanie stanów izomerycznych było możliwie duże, ale ona nie może też być zbyt gruba, bo wtedy te nasze jony zbyt mocno spowolnią i w momencie, kiedy dotrą do tarczy węglowej, będą miały zbyt małą energię do tego, żeby warunki rezonansowe były spełnione. Układ tarcz został umieszczony centralnie w układzie spektrometrycznym Gamma-Sfer w Argonie i ten układ, tu mają Państwo zdjęcie tego układu, więc jest to układ 96 detektorów Bermanowych ułożonych w 16 pierścieniach. Dane były zbierane w tak zwanej potrójnej koincydencji z oknem czasowym 2 mikrosekundy i rejtami rzędu 40-50 kHz. Jeżeli chodzi o okno czasowe, to później już w analizie offline ono było oczywiście jeszcze modyfikowane, zmniejszane, tak żeby to widmo, które rejestrujemy, było jak najbardziej czyste. Czas pomiaru docelowego wynosił 62 godziny. No i proszę Państwa, w jaki sposób próbowaliśmy przekonać świat, że obserwowaliśmy proces NEC. Oczekiwaną sygnaturą procesu NEC w naszym eksperymencie była próba obserwacji przejścia 2475. To jest ostatnie przejście, prawda, z tej sekwencji rozpadów tych stanów jądrowych, który zasila stan izomeryczny 21 drugi. I chcemy to obserwować w koincydencji z sekwencją przejść 268, 685 i 1478. No i tak jak już wspomniałem, niniejsze koincydencje są możliwe jedynie w przypadku wzbudzenia tego stanu izomerycznego 21 drugich do stanu 17 drugich. Jeżeli obserwujemy zasilanie tego przejścia i nie nastąpi wzbudzenie, nie nastąpi depopulacja tego stanu 21 drugich, to te przejścia niejako są odcięte w czasie, ponieważ musielibyśmy na nie czekać prawie 7 godzin, co w warunku koincydencyjnym mikrosekundowym jest po prostu niewidoczne. No i rzeczywiście taka analiza została przeprowadzona. Założyliśmy bramki, tak, czyli niejako warunek na obserwację przejścia tego ostatniego zasilającego stan izomeryczny, to jest przejście 2475. Ono jest poszerzone doplerowsko i to wynika z tego, że ten jon jest, emitując to promieniowanie, jest pomiędzy pierwszą a drugą tarczą, a zatem jeszcze jest ze stosunkowo dużą prędkością. Natomiast przejścia, które już są obserwowane w tarczy węglowej, oczywiście nie są przesunięte, nie są poszerzone doplerowsko, ponieważ to są te przejścia, które już są w tej tarczy rezonansowej, gdzie ten jon już bardzo mocno wyhamował. No i proszę Państwa, kładąc warunek energetyczny na obserwację tej linii, plus, tak jak to mamy w tym przypadku, na obserwację już przejścia do stanu podstawowego, powinniśmy obserwować te dwie linie, prawda, jeżeli depopulacja nastąpiła. No i rzeczywiście obserwujemy linię 268 i 685, prawda? To są te dwie linie, jeżeli postawiliśmy te dwa warunki koincydencyjne. Jeżeli to dla sprawdzenia, prawda, postawiliśmy tylko jeden warunek koincydencyjny, a zatem obserwację przejścia do stanu podstawowego, no to oczywiście te nasze linie 268 i 685 nawet mają lepszą statystykę, ponieważ to jest pojedyncza koincydencja, ale widmo już nie jest tak czyste jak to widmo, dlatego ten warunek dwóch bramek albo potrójnej koincydencji był konieczny. No i rysunek dolny, który pokazujemy, jest jakby kombinacją, tak, czy alternatywą tego pierwszego warunku, tak, dla sprawdzenia. Mianowicie dalej kładziemy bramkę na to przejście i na przejście 268. No i jeżeli postawimy bramkę na obserwację tych dwóch przejść w koincydencji, powinniśmy obserwować przejścia 685 i 1478 i rzeczywiście je tutaj obserwujemy. No i to jakby była główna argumentacja do tego, że przejście NEC zostało zaobserwowane, a mówiąc może bardziej precyzyjnie, że depopulacja
tego stanu izomerycznego miała miejsce. W kolejnym kroku chcieliśmy określić również prawdopodobieństwo tego procesu, no i w związku z tym prawdopodobieństwo można wyznaczyć w następujący sposób, po prostu obserwując pole pod pikiem 268 w stosunku do pola 2475. Oczywiście dla czystości widm założyliśmy warunki koincydencyjne na przejścia powyżej tego ostatniego przejścia zasilającego i przejścia i wtedy właściwie jednoznacznie możemy uzyskać takie prawdopodobieństwo na depopulację. I tu Państwo widzą widma, z których taką informację żeśmy odzyskali. A zatem tu mieliśmy pole pod tym przejściem 268, prawda? To jest ta linia w stosunku do pola pod linią 2475. No i proszę Państwa, okazało się, że prawdopodobieństwo depopulacji tego stanu dla oczywiście tej stałkowanej grubości tarczy jest zaskakująco wysokie. Ono wynosi 1%, prawda? Czyli 1 razy 10 do minus drugiej. No i to było dość duże zaskoczenie. W związku z tym no, należało też zastanowić się, czy przypadkiem jakieś inne kanały oprócz procesu NEC nie uczestniczą w tym procesie depopulacji stanu izomerycznego. W związku z tym rozważaliśmy jeszcze dwa inne kanały, mianowicie wzbudzenie kulombowskie i oddziaływanie jądrowe dla energii powyżej bariery kulombowskiej. No, w tych dwóch pierwszych tarczach, czyli glitowej i węglowej, oraz wzbudzenie kulombowskie dla energii poniżej bariery w tarczy w jądrze, w tym Wingstopperze, czyli w ołowiu 208. No i proszę Państwa, te wyniki pokazały, że maksymalnie ta depopulacja w tych trzech tarczach mogła być na poziomie 10 do minus 6. My obserwowaliśmy 10 do minus 2. W związku z tym w pracy w Nature żeśmy podtrzymali, tak, że przypisujemy całą depopulację do procesu wychwytu elektronu. No i proszę Państwa, ta argumentacja została przyjęta, niemniej jednak temat wrócił na nowo właśnie na początku 2019 roku, ponieważ grupa z Heidelbergu opublikowała Fitzgerald Letters, w którym przeprowadziła bardzo szczegółową analizę oddziaływania jonów molibdenu no, w tej naszej tarczy węglowej. Tak? I w szczególności no, postanowiła policzyć teoretyczne prawdopodobieństwo na taki proces. To całkowite prawdopodobieństwo na zajście procesu NEC jest tak naprawdę sumą cząstkowych prawdopodobieństw dla wszystkich możliwych kanałów rekombinacji i wszystkich dostępnych stanów ładunkowych. Stany ładunkowe pokazałem, że one maleją, no i oczywiście wszystkie mogą dawać wkład do takiego prawdopodobieństwa, a dodatkowo jeszcze mamy możliwość wychwytu do różnych stanów atomowych. W związku z tym bardzo rzetelnie wydaje się, że grupa Adrianny Palfy przeprowadziła te rachunki. No i tu mają Państwo wyniki tak, tych obliczeń teoretycznych, więc tutaj są pokazane wszystkie cząstkowe prawdopodobieństwa. Zaczęli od powłoki O atomowej poprzez powłokę M i zbliżali się do coraz bardziej wewnętrznych powłok, do powłoki M. Uwzględnili również wychwyt do powłoki L, aczkolwiek ten wychwyt do powłoki L jest praktycznie niemożliwy, ponieważ jon już jest za słabo zjonizowany, żeby warunki rezonansowe dla powłoki L mogły odgrywać rolę. No i ich przewidywania, nasz wynik to jest 10 do minus drugiej, dla różnych modeli to są między 2,26 a 2,73 razy 10 do minus 11. Tak? No i tu mają Państwo mniej więcej jak ta sytuacja wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o porównanie eksperymentu i teorii. To jest nasz punkt eksperymentalny. Tutaj jeszcze ja zaznaczyłem dość duży błąd energii. To wynika z tego, że no, te energie mogą się różnić, prawda? To znaczy, jeżeli mamy oddziaływanie w pierwszej tarczy, prawda, i później mamy przejście tego jonu i oddziaływanie w drugiej tarczy, w związku z tym ten błąd może być związany z energią większy. W tej chwili myślę, że zredukujemy go, no ale on ciągle będzie widoczny. No więc, proszę Państwa, różnica jest dość uderzająca.
Tutaj są nasze przewidywania wstępne, nad którymi w tej chwili pracujemy, no ale to ciągle jest różnica rzędów wielkości, prawda? No, co z tego wynika? No, wynika z tego, że należy temat kontynuować i rzeczywiście taka kontynuacja ma miejsce, to znaczy w październiku tego roku, miesiąc temu właściwie, tak, brałem udział w drugim eksperymencie NEC2. Tu Państwo widzą jakby przewidywania takie przewidywania teoretyczne dla tego drugiego eksperymentu. W pierwszym eksperymencie przypomnę, że była wiązka cyrkonu z litem. Tutaj zastąpiliśmy wiązkę cyrkonu itrem, a tarczę zastąpiliśmy berylem. To wynika z tego, że tarcza litowa jest dość nieprzyjemna w produkcji, a dodatkowo jest bardzo wrażliwa na utlenianie. No, co prawda zapłaciliśmy pewną cenę, tak? Bo tutaj okazuje się, że ten beryl nie zawsze jest tak efektywny w produkcji jak lit, ale no, wydaje się, że osiągnęliśmy warunki produkcji nie gorsze, a być może o czynnik kilka lepsze niż w pierwszym eksperymencie. No znowu przewidzieliśmy warunki rezonansowe, łącznie z tym, że poszerzyliśmy tą tarczę rezonansową tak, żeby ewentualny wkład od powłoki L też był widoczny. No i analiza trwa, w tej chwili danych z tego eksperymentu jest w toku. No i proszę Państwa, jakby drugi kierunek badań, które prowadzimy, to jest opracowanie scenariusza eksperymentalnego na obserwację procesu NEC w innych izomerach. No i w szczególności taki izomer, taki scenariusz na proces NEC dla Ameryku 242 przedstawiliśmy w tym roku w Physical Review Cell z początku tego roku. No, warto również wspomnieć, że planowane są eksperymenty dotyczące procesu NEC w Szwajcarii, w Lozannie, na dość silnym laserze i również w Kanadzie w układzie Triumph. No i proszę Państwa, pozostałe podsumowanie. W związku z tym dokonano pierwszej bezpośredniej obserwacji wymuszonego uwolnienia energii z izomeru molibdenu 93 w wyniku oddziaływania jon atom. Eksperyment pokazał zaskakujące duże prawdopodobieństwo uwalniania energii z izomeru w wyniku oddziaływania jon atom. No i tak jak pokazywałem, to prawdopodobieństwo to jest około 1%, co jak na proces jądrowy rzeczywiście jest dużą wartością, choć należy podkreślić oczywiście, że to jest scałkowane prawdopodobieństwo po całej grubości tarczy. Tak? Analiza teoretyczna teoretyków z Heidelbergu pokazała znaczną rozbieżność pomiędzy teorią a eksperymentem. No i planowane są, że trwają dalsze prace badawcze, których celem jest znalezienie mechanizmu, jeżeli to nie jest NEC, bądź potwierdzenie tego, że mechanizmu, który odpowiada za silną depopulację stanów izomerycznych w wyniku oddziaływania jon atom. Dziękuję za uwagę. Tu Państwo widzą grupę, która właśnie uczestniczyła w projekcie NEC2. Niestety nie wszyscy, bo niektórzy byli na lunchu, w związku z tym jest to tylko część. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała, jeśli mogę, Jacku, bo żeby tak uporządkować tę wiedzę, jakby pierwsza część prezentacji była na temat potencjalnych baterii jądrowych. I ona, rozumiem, narzuca te warunki, że musi być wzbudzenie MEWO powyżej 1 MeV i energia wzbudzenia też, tak, tego izomeru odpowiednia. I to jest jakby taki temat aplikacyjny i to na razie sobie wisi, bo będzie rozwijany. A potem przeszedłeś do procesu NEC i to jest w ogóle to są badania podstawowe, pokazujące, czy ten proces istnieje. Nie wiem, chciałam tylko to uporządkować, bo zacząłeś jakby od baterii, a potem przechodzimy na NEC, prawda? Chociaż Agnieszka, jest... należy jedną rzecz powiedzieć. Tak? To znaczy, należy powiedzieć jedno, to znaczy, że oczywiście potencjalne zastosowania to jest motywacja do badań. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że to, co obserwujemy w eksperymencie, jest 9 rzędów wielkości silniejsze niż przewiduje teoria. A zatem temat, mimo że badania podstawowe absolutnie nikt tu jeszcze nie mówi o aplikacji, o czymkolwiek, ale pokazał, tak, jakby ten przeskok, to co próbowałem pokazać po rzędach wielkości. Najpierw
Zadernowski i Karol pokazują 10 do minus 18, Palfy pokazuje 10 do minus 11, a my mówimy jest 10 do minus 2, tak? W związku z tym to nie jest tylko tak, że jeżeli by się to potwierdziło, no to oznacza, że jest to potencjalna aplikacja. Ja nie mówię, jak łatwo tak przejść od produkcji na wiązce, to, że będziemy mieli izomer i to, że będziemy mogli w stanie zbudować baterię. To jest oczywiście technologia, która jest przed nami. Niemniej jednak to działa w dobrą stronę, tak? To znaczy teoretycy spodziewają się bardzo słabego efektu, a eksperyment pokazuje, że jest znacznie silniejszy, tak? Czyli w tym sensie jest ten Tak, związek. jako potencjalny kanał ewentualnie, Jako potencjalny prawda? kanał produkcji. Jeśli się tak. sprawdzi, że prawdopodobieństwa są rzeczywiście doświadczalne, dobre, zadowalające, a nie teoretyczne 10 do minus 11. Zawiązało, czy w tym pierwszym eksperymencie były sprawdzane różne tarcze różnej grubości? Nie. Nie. To znaczy w pierwszym eksperymencie jedynie co modyfikowaliśmy i co było modyfikowane, to była modyfikowana tarcza była od razu taka, natomiast modyfikowaliśmy tą odległość między dwiema tarczami. Na początku był 1 milimetr i okazało się, że to jest za mało, żeby ten stan izomeryczny był zasilony, mimo pikosekundowych czasów. Bo, to też warto podkreślić, że jak popatrzymy na schemat rozpadów, prawda, tutaj, to te stany, które są tutaj w molibdenie 93, czas ich rozpadów nie jest znany. W związku z tym była taka zgrubna estymacja, ile one mogą wychodzić, ile mogą wynosić. Natomiast w trakcie eksperymentu poszerzyliśmy tą przerwę między dwiema tarczami, żeby widzieć bardziej efektywną produkcję stanów izomerycznych. Jeżeli jeden procent to jest wycałkowanie po grubości tarczy, w związku z tym natychmiast zmiana grubości tarczy powinna być weryfikacją, czy ten wynik jest prawidłowy, czy nie ma tu innych procesów. To nie jest takie proste, bo teraz jest pytanie tak, no dobrze, wyobraźmy sobie, że mamy 2 razy cieńszą tarczę, tą nekową. Czyli bo nek zachodzi w tej tarczy. No dobrze, to weźmy nie 4, 2, 2 i 1. I pytanie jest takie, czego się spodziewamy? No, to pytanie moje. No tak, ale ponieważ jeżeli mówimy, to znaczy, ja bym powiedział tak, nasza próba obrony, że obserwujemy proces NEC była taka, ponieważ inne procesy jądrowe dają maksymalnie 10 do minus 6, my widzimy 10 do minus 2, To znaczy, że widzimy coś, czego to jeszcze znaczy, nie że widzieliśmy. widzimy NEC-a, bo to jest jedyny trzeci kandydat. Ale tą argumentację grupa z Heidelbergu wywróciła nam, tak? Powiedziała nie, tak? Ta argumentacja to już od dzisiaj jest za mało, bo nasze przewidywania dla waszego procesu dają 10 do minus 11. W związku z tym albo trzeba szukać lepszej teorii, która opisze to, albo oznacza, że tu jest jakiś inny mechanizm, którego nie rozumiemy. Szukam innego mechanizmu i weryfikacji, żeby go wykluczyć. Tak jest. Zmiana grubości. Tak, no więc teraz w NEC-u 2 tą grubość zmieniliśmy, tak? To znaczy w NEC-u 2 mieliśmy też tarczę węglową i wzięliśmy ją już nie tak jak tutaj, 4,2, tylko 20. Ale prawda? wiązka inna. Dużo się zmieniło. Oczywiście. Natomiast teraz grubość tarczy tak, to ma znaczenie, natomiast jeszcze jedno chcemy zrobić, że oprócz zmiany grubości tarczy nekowej, chcemy po prostu zmienić tą tarczę, tak? I to prawdopodobnie będzie ten NEC 3 eksperyment, tak? Gdzie nie użyjemy na przykład tarczy węglowej, tylko aluminiowej. I wtedy weźmiemy wszystkie przewidywania, tak? No ale ciągle mamy 10 do minus 6 z przewidywań dla procesów jądrowych, tak? W związku z tym no jest problem, ale to z punktu widzenia osób, które się tym zajmują, oznacza, że ciągle mają nad czym pracować. Pan ma pytanie? Czy to... To, co powiem, to pewnie będzie strasznie głupie, jak większość moich uwag czy pytań. To mi strasznie przypomina sytuację z rozwojem laserów. Mamy to pompowanie, prawda, stanów wzbudzonych, zejście na poziom metastabilny i problem jednoczesnego wyzwolenia. Otóż moje pytanie jest, czy w ogóle tego rodzaju współdziałanie wzbudzonych jąder, czy było w ogóle rozważane w teorii? Tak, to znaczy jest koncepcja, to co ja nazywam ogólnie baterią jądrową,
to jedną z tych aplikacji jest właśnie to, że taki proces wyzwala tą energię w sposób natychmiastowy. Tak? Czyli to, co ja roboczo nazywam baterią jądrową, można powiedzieć, że to jest laser gamma, prawda? Bo jeżeli mam stan izomeryczny, który gromadzi dużą energię, a potrafię go efektywnie zdepopulować, no to całą energię wyemituję w ciągu tych nanosekund, prawda? Czyli to jest ta koncepcja lasera gamma, prawda? No, ale właśnie, czy to nie tłumaczy tego 1% zamiast 10⁻11? No tak, ale 1% wynika już z depopulacji, prawda? W związku z tym, żebyśmy mieli laser, to musimy najpierw mieć depopulację. Czyli najpierw następuje wzbudzenie do stanu pośredniczącego, rozpad, my ten rozpad obserwujemy, to jest rzeczywiście 1%, ale pytanie, dlaczego jesteśmy w stanie, w laserze wiemy, dlaczego potrafimy robić depopulację, natomiast tutaj to jest jądro atomowe, które wydaje się, że jest dość oporne, prawda, na próbę manipulacji. W związku z tym pytanie jest, jaki mechanizm odpowiada za to, że ta akcja lasera gamma się uruchamia, prawda? Dobrze. Przyznam, że to mi przypomina stare, złośliwe, filozoficzne stwierdzenie, że jeżeli eksperyment nie zgadza się z teorią, to albo teoria jest do bani, albo coś w eksperymencie pokręciliśmy, albo trzeba zmienić definicję słowa nie zgadza się. Tak, to właśnie już jest dyskusja filozoficzna. To znaczy ja bym powiedział tak, tak jak powiedziałem, to znaczy pracujemy jakby dwutorowo, to znaczy chcemy pokazać nowe dane eksperymentalne, tak? No właśnie, żeby pokazać, że i tak eksperyment nie był całkiem do bani, tak? Jeżeli chodzi o teorię, myślę, że teoria na pewno nie można powiedzieć, że jest do bani, bo jest przeprowadzona przez grupę, która jest rozpoznawalna na świecie. Natomiast oczywiście są pewne rzeczy, których grupa nie uwzględnia. W szczególności oni uwzględniają rekombinację elektronów swobodnych. To nie mamy elektronów swobodnych, prawda? Więc jest jeszcze pewne pole w teorii do tego, że może coś się zmienić. Natomiast 7 rzędów w fizyce jądrowej trudno będzie tą teorię przesunąć. W związku z tym być może, i tak zresztą Palfy, właśnie ten jej postdoc W proponują, że prawdopodobnie za depopulację odpowiada jakiś inny, nieznany mechanizm obecnie, tak? Ale to jest na poziomie hipotezy w tej chwili, prawda? W związku z tym za tym nie stoją żadne obliczenia teoretyczne. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu.